Witajcie, dzisiaj opowiem Wam o Trajanie. To dosyć trudna gra jednego z moich ulubionych autorów gier planszowych, Stefana Felda. Myślę, że w najbliższym czasie opowiem Wam jeszcze o kilku grach tego autora, bo wszystkie, w które grałam, są bardzo dobrymi grami. A teraz o Trajanie. Trajan jest grą przeznaczoną od 2 do 4 osób i jest to właśnie jedna z tych gier, które bardzo dobrze sprawdzają się w 2 osoby. To, co w Trajanie lubię najbardziej, to to, że niezależnie od tego, jaki ruch wykonamy, to i tak dostaniemy za niego punkty. Kluczem do sukcesu jest więc takie wykonywanie ruchów, takie wyspecjalizowanie się w grze, żeby tych punktów uzyskać jak najwięcej. To, co jest charakterystyczne dla gier Stefana Felda, to brak wyczuwalnego klimatu. Wiele osób zarzuca tym grom właśnie to, że są suche, że chodzi w nich wyłącznie o matematykę i o liczenie. I zgadzam się, tak jest. Natomiast dla mnie absolutnie nie jest to wada. Bardzo lubię gry tego typu, w których trzeba się naprawdę nagłowić i w których sukces zależy wyłącznie od nas samych, a nie od tego, co nam podpowie los czy pokaże kostka. Trajan, od razu uprzedzam, jest grą dla osób, które w gry planszowe już trochę grają. Jest dosyć trudną i długą grą. Rozgrywka może trwać nawet do 2 godzin. Trzeba się przy tej grze naprawdę sporo nagłowić. Zasady nie są proste. Opowie o nich nasz ekspert z Laboratorium Zasad. Witam w Laboratorium Zasad. Dzisiaj będziemy rozmawiać o grze Trajan. W Trajanie będziemy grać przez 4 miesiące, z których każdy dzieje się na 4 tygodnie. Tygodnie są tak długie jak okrążenie wokół tego tutaj pola, które zależy od liczby graczy, która siedzi przy stole. Po tych 4 miesiącach, po całej grze będziemy sumować punkty. Punkty otrzymujemy za to, co robiliśmy w trakcie gry, a także zdobywamy je za dodatkowe cele, które mogliśmy zdobyć w trakcie gry, za budynki, które nam mogą punktować w zależności od posiadanej ich liczby, a także za surowce, które jeszcze nam zostały do wykorzystania. W trakcie swojego ruchu każdy z graczy musi wykonać następującą rzecz, musi wybrać pole na swojej planszetce, zdjąć z niej wszystkie znaczniki, które na niej są, o tyle znaczników, ile na niej jest, przesuwa się znacznik czasu, następnie po kolei musi rozstawić na kolejnych polach znaczniki. Ostatnie pole, na którym pojawił się ostatni znacznik, zostaje uruchomione, wtedy wykonywana jest akcja. Jeżeli przy tym znaczniku leżał żeton Trajana, to ten żeton może zostać najpierw wykonany, jeżeli znajduje się na tym polu odpowiednia liczba znaczników w odpowiednim kolorze przypasowana do danego znacznika. Jakie mamy akcje do wyboru? Jest akcja forum, w której zbieramy dodatkowe żetony, dodatkowe akcje oraz żetony zaspokojenia potrzeb tłumu. Jest to akcja wojskowa, w której nasi wojskowi też mogą w różnych prowincjach zbierać podobne żetony oraz punkty zwycięstwa. Jest to akcja budowania, gdzie budujemy budynki, które dają punkty zwycięstwa, czasem dodatkowe akcje. Jest to akcja Trajana, gdzie dostajemy dodatkowe żetony Trajana. Jest to akcja Senatu, na której zdobywamy punkty oraz poparcie w Senacie, które pozwala nam zdobywać dodatkowe cele. Oraz akcja handlu zamorskiego, gdzie możemy albo dobierać karty z odpowiednimi surowcami, albo sprzedawać je na statkach handlowych. Po każdym miesiącu, czy po każdych 4 tygodniach, w trakcie których pojawią się tutaj znaczniki zapotrzebowania tłumu, musimy też je zaspokoić, te potrzeby, bo dostaniemy punkty ujemne. Wtedy też dostajemy ewentualnie dodatkowe cele, uzupełniamy żetony, które zniknęły z planszy i gramy dalej. To wszystko, jeżeli chodzi o Trajana. Dziękuję. Z tego miejsca chciałem jeszcze pozdrowić Mirosława Gucwę. Do widzenia. Gra jest dosyć droga, kosztuje około 180 zł, ale wiemy, za co płacimy. Gra jest przepięknie wykonana, ma oczywiście mnóstwo bardzo ładnych elementów. Wiele osób, tak jak ja, nie zdziwcie się, korzysta z takich pojemniczków wędkarskich. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli często gracie w jakąś grę planszową, to bardzo takie rozwiązanie polecam, bo trzymanie znaczników luzem w pudełku, czy nawet w torebkach foliowych jest mniej wygodne w porównaniu z tym. To jest pojemniczek wędkarski z przegródkami, które można sobie dopasować w zależności od potrzeb. Może być tych przegródek mniej, może być więcej. Tutaj mamy włożone wszystkie elementy potrzebne nam do gry. Rozstawiamy planszę, rozstawiamy ludziki i możemy grać. Jedynym ulepszeniem, jakie pozwoliłam sobie w tej grze zastosować, jest dodanie ręcznie uszytego przez moją mamę woreczka na żetony.